Mamy pilota od bramy. Ale jak cichutko chodzi. Tak, cicho i ona jest bardzo wolna i ona ma samo ten, wiesz, ona się zwalnia. Stopuje sama, no. Przystopowuje na koniec. Pięknie. Ciekawe, jaki ma zasięg pilot. Czy z domu można otworzyć. Ale fajnie. Teraz zwolnię, nie? No, one tak mają, nie? Że one na końcu przy otwarciu się zwalniają i przy domknięciu zwalniają. Pilocik od bramy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w ten piękny, taki już słoneczny i bardzo ciepły, z takim suchym powietrzem, bo nam zależy na takim suchym powietrzu dniu, jaki jest dzisiaj. Wy wiadomo, oglądacie to z lekkim opóźnieniem, bo ja nagrywam to sobie sukcesywnie przez jakieś 2-3 dni materiał, który potem montuję w całość i przedstawiam Wam w niedzielę, więc ta niedziela może się delikatnie zawsze różnić w związku z tą pogodą, którą widzicie na ekranach Waszych telewizorów i wszystkich innych odbiorników. Więc tutaj z tego miejsca jeszcze raz serdecznie się z Wami witam. Mamy poniedziałek w kalendarzu. Pier w środku działa razem z Piotrem. Rozkładają, już będą rozkładać instalację podłogową. Słuchajcie, wybieramy kuchnię, ale że tak powiem, ja zaczynam ten temat, a Pier już jest tylko potrzebny do uzgadniania najbardziej problematycznych dla mnie szczegółów, ponieważ czasami on ma fajniejsze rozwiązania od moich, bo wiecie, jak to jest w kuchni. Jak masz ścianę od lewej do prawej i masz konkretny wymiar, a kuchnie są niby na wymiar, ale tam jednak decydujemy na takie gotowe, standardowe się wymiary, czyli jakieś tam 40, 60, 80 i teraz bądź tu człowieku mądry i zmieść to w tej ścianie tak, żeby szczelin i szpar nie było. Są fajne takie, wiecie, rozwiązania jak takie listy ozdobne, pilastry, no ale my tutaj główkujemy, jakby to wyglądało najlepiej. Cokół, który wybraliśmy do kuchni, tak zbytnio mi się nie podoba i chyba tutaj zlecimy to naszym stolarzom do po prostu pod wymiar w kolorze drewna i blatu, bo jednak chyba nie zdecydujemy się na blat gotowy do cięcia pod kuchnię, tylko wybierzemy sobie taki drewniany, jak już mamy na naszych parapetach. Kategoria drewna, czyli jesion barwiony na dąb i wtedy wiecie, w jednym kawałku, bo jedna kuchnia dosyć długa wychodzi, bo ona ma 5 metrów bieżących długości, minus wiadomo lodówka, zamrażarka, czyli minus jakieś 120 i wychodzi w sklepie problem, bo trzeba ten blat jednak niby ciąć, a my cięcia chcemy uniknąć, więc przekombinujemy i chyba zlecimy. Może być tak, że minimalnie dopłacimy do tego blatu, ale to będzie jedna całość i będzie równo komponowała się z całością. Dudę! Ale ja nie chcę dudę. Połóż tutaj na kolanko mamusi dudę. No, robaka dostałam, czyli glizdą. No, została mi położona glizda na kolanko. Tak. Idź zanieść glizdę, idź zanieść dudę do piaskownicy. Zaraz Zuzia przyjdzie do ciebie. Ciepło ci jest? Zaraz chyba ściągniemy tą bluzeczkę. Także otworzyłam sama sobie temat kuchni pod wymiar, projektowania tej kuchni. Kolor mam wybrany, fronty mam wybrane, ale nic na razie ani nie zdradzam, ani nie pokazuję, tylko Wam sygnalizuję. Czas oczekiwania 1,5 miesiąca. Dzisiaj, jutro podpisujemy umowę. Jutro, pojutrze właściwie tak będziemy podpisywać umowę, czyli temat będzie po prostu leciał, czyli 1,5 miesiąca. To będzie koniec sierpnia gdzieś mniej więcej. Tak, także koloru, ani fasonu, ani niczego na razie Wam nie zdradzam, żeby po prostu było co pokazywać i żebyście mieli na co popatrzeć z zaciekawieniem w kolejnych odcinkach, które wiecie, czas szybko leci i niebawem się opublikują. I na razie chciałabym Wam powiedzieć, że chyba odcinek numer 1, który publikowałam,
czyli odcinek numer 1, w którym opowiadam, jak to wszystko się zaczęło, w jaki sposób udało nam się kupić gospodarstwo rolne i ziemię rolną, nie będąc rolnikami, jak przeszliśmy przez tą procedurę, bo okazuje się, że procedura nie jest taka straszna, jak tutaj wszyscy gdzieś tam słyszymy naokoło. Wręcz odwrotnie, procedura jest łatwa i przyjazna do przejścia, przynajmniej w naszym wypadku tak to było i tak to wyglądało, więc ja, słuchajcie, opublikuję jeszcze raz ten odcinek, po prostu dla takiego po prostu szerszego zasięgu tego kanału, bo tak jak wspominałam też jakiś czas temu, wiele osób do mnie pisze, że dopiero w ogóle odkryli nasz kanał, więc ja go jeszcze raz po prostu opublikuję. Dlatego mówię Wam tutaj w tym miejscu, żebyście o tym wiedzieli, że ten odcinek po prostu w jakimś tam dniu, w tygodniu pewnie po prostu dodatkowo się pojawi. A jeżeli będziecie chcieli w ramach przypomnienia posłuchać, co ja tam opowiadam i zobaczyć przy okazji, czy się zmieniłam troszeczkę, to będziecie mogli oczywiście go sobie obejrzeć, a ja taką aktualizację tego właśnie odcinka i tych planów, o których tam mówię, również i zrobię, ale dopiero jak się tutaj wprowadzimy na miejscu, bo koniec budowy się skończy i zacznie się czas wdrażania życia w naszej zagrodzie. A z aktualności przyjechał piasek, bo dzisiaj jest poniedziałek, a we środę wjeżdża Pan od wylewki podłogowej, więc taki specjalny, troszeczkę inny piasek, innej miałkości musiał Pier zamówić. Tam również też i cement czeka, więc ten materiał będziemy kręcić tutaj w środę i wylewać kolejne litry materiału i wody na posadzki. Dzisiaj rząd samochodów zaparkowany w tym miejscu, bo właśnie przyjechał ten oto tutaj piasek, więc ten duży samochód po prostu musiał tutaj wykręcić. Jestem wzywana przez Aleksa i idźmy sobie. A zobaczcie, tutaj tak wygląda po tym czyszczeniu. Jest już prawie widoczny kamień. Oczywiście on jest do przełożenia na nowo. Pan Andrzej dzisiaj robi inny projekt. A tym projektem jest prowizoryczna furtka, bo tam mamy taką jedną lukę, ale żeby to zamknąć, to musimy zabezpieczyć. I pan Andrzej dzisiaj mi opowiadał, że miał spotkanie z lisem, rudym lisem, takim prawdziwym rudym lisem, który wcale go się nie bał, tylko spojrzał, nie? I sobie uciekł po prostu. No, tam na polu, tam daleko, daleko. No i brama jest już gotowa. Padło pytanie, skąd jest brama? Brama jest taki namiar na bramę. Mogę zaraz pokazać opakowanie. Uruchomiliśmy już sobie tutaj test otwierania. Otwiera się bardzo cichutko i bardzo przyjaźnie. Na razie parametry są poustawiane tak, jak są poustawiane. Z czasem, jak będziemy parkować i właściwie nie parkować, tylko uruchamiać ją, to zdecydujemy, czy tak po prostu ma zostać. A model tej bramy i jak gdyby tutaj takie namiary techniczne na nią, to tak jak tutaj widzicie na tym załączonym obrazku. Tu mogę Wam odsłonić nutkę tajemnicy. Tak będzie wyglądała kafelka podłogowa. No właśnie, gdzie? To są dary od Klaudii, mojej sąsiadki. I kafelki na ścianę, ale nie odsłaniam na razie żadnej tutaj tajemnicy. No właściwie nie tajemnicy, ale po prostu miłe niespodzianki dla Was na później. Ja mam chwilowy zakaz wchodzenia do środka, ponieważ tam jest rozkładana folia i już rurki podłogowe, więc tutaj przez okno zajrzymy, jak to wygląda. O! Tak, przez brudne okno wygląda co nieco. My tylko na chwilę, bo nie chcemy przeszkadzać.
Bo my mamy tutaj na razie zakaz wchodzenia. Bo tutaj tak, folię Pier tutaj kończy, jak widzicie, no rozkładać, przycinać, doklejać folię po to, żeby taki też efekt tej folii tutaj był, bo ta folia to jest ostatnia warstwa, na którą idzie, pokażę jabłkiem, instalacja ogrzewania podłogowego i tutaj już część jest rozłożona. To jest dopiero zaczątek, czyli początek. A dzisiaj mamy poniedziałek, a w środę już idzie wylewka, więc tylko mają chłopaki dzisiaj i jutro, żeby to zrobić. A tu Aleks Pomagier. Aleks. Aleks. I could never settle down too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Resting on the myth of old, all of the stories I've been told, secret places hidden well are gone now as far as I can tell. A więc tak, Piotr tutaj Czemu ta szczotka nie działa? przestała działać. Co? Bo tak się stawia i ona stoi, nie? Chyba, że ten typ jest inny. Nie wiem, czy miał taką zestawiał, wiesz, i tyk, postawił, ułożył, tyk. O to chodzi, okej. A ja dzisiaj nie kumam. Piotr tam ma taki przyrząd specjalny do łapania tych rurek. To takie tertytki tam je mocują. No i tutaj rozkłada to. Pier, jak widzicie, walczy z folią. Jeszcze zostały mu 2 pomieszczenia, bo został mu pokój i pralnia. No. I tak, o! Ale tynki ładnie wysychają, bo już się robi coraz bardziej biało. I to naprawdę jest już bardziej biało. Nie? Jak tynki wyschły, prawda? Tu trzeba tam wiatrak podłączyć do tego. Do tego pokoju. Najmniejsza wentylacja tam jest. Mamy wiatrak jakiś? No, znajdziemy coś. Tu już mają. Ale fajnie się już robi. Kurczę, już takie fajne rzeczy się robi teraz. No nic, ja ich zostawiam, bo ja po prostu nie mogę tutaj być z Aleksem. Weszłam tylko na chwilę, a też nie chcę tutaj rozstawiać statywu, bo oni tam się przemieszczają. Też mają co robić i czas ich, można powiedzieć, że goni. Nas to przeważnie czas właśnie goni. Słonki
kwietnej, która została w międzyczasie wykoszona. Taka sytuacja. Jakieś kwiaty tutaj pierwsze nam nawet i powychodziły. Coś tutaj jest. Tu są tak pomieszane nasiona, że tak naprawdę nie wiadomo co jest co. Ostatnio pościnałam całą tą miętę. To jest mięta marokańska. Dosłownie wykosiłam do zera, czyli to jest wszystko, co urosło w przeciągu ostatniego jednego tygodnia. To jest akurat, ona się już nawet, widzicie, ładnie nam tutaj rozkrzacza. Oczywiście ja ją po prostu w takim miejscu tutaj wsadziłam ze względu na to, żeby miała miejsce. O, tutaj jest widać, że jest wykoszona przeze mnie, bo to było jedyne miejsce, gdzie mogłam ją po prostu wcisnąć, a potem będę sobie nią gospodarowała. Ale ta łąka kwietna, coś tutaj się, powiedzmy delikatnie, że zadziało. Tu jakiś w ogóle, zobaczcie, koper. Gdzieś nasiona kopru musiały być. Nawet w nasionach łąk kwiatowych jakiś koper. Czy to jest jakiś koper ozdobny? Nie wiem. Tutaj też jakieś takie nam rosną. W ogóle rumianki, nie wiem, czy to rumianki były w tych nasionach, czy to rumianki sobie tutaj same przyszły. Te rumianki, nie mam pojęcia. W każdym razie coś tu rośnie, ale my to wykosiliśmy. A miejsce to tej furtki roboczej, o której Wam mówiłam, no to jest tutaj, bo my musimy sobie to po prostu zamknąć. I tu Pan Andrzej, można powiedzieć, że prawie to ma. Prawie to ma. Oczywiście kamienie. Bez kamieni się nie da. No i tutaj zobaczcie pokłady. Pokłady pokrzyw. Mam ich tutaj w bród i pod dostatkiem. I te rosnące osty, ja na to mówię, to jest łąka istna dla motyli. Słuchajcie, ich pewnie nie widać tutaj na kamerze, ale tutaj jest rój zapylaczy motyli. Dzień dobry. Cisza i spokój dzisiaj. Mamy drugi dzień, także witam Was w kolejnym naszym dniu. Mamy wtorek w kalendarzu, czyli jutro jest dzień wylewania wylewki podłogowej. Tej, wiecie, już takiej docelowej warstwy, na którą już tylko przyjdzie klej i płytka gresowa, o czym Wam mówiłam wielokrotnie, bo ja często się po prostu powtarzam. I co? I niesamowity spokój jest dzisiaj i we mnie tak samo jest dzisiaj niesamowity spokój, w przeciwieństwie do wczorajszego dnia, bo wczorajszy dzień był taki ciężki dla mnie. Byłam bardzo zmęczona po weekendzie, głowa mnie bolała, wstałam rano z bólem głowy. Ja zawsze mam gdzieś tam ten ból głowy w momencie, kiedy idzie na wyż, czyli idzie na pogodę, można powiedzieć. Tak, czyli po prostu kiedy ciśnienie atmosferyczne wzrasta, to wtedy ja tak się czasami gorzej czuję, ale byłam zmęczona inną pracą, którą przez cały weekend wykonywałam i taki miałam gorszy po prostu kondycyjnie dla mnie dzień, dlatego niemało się też odzywałam. Dzisiaj pokażę Wam, co dzisiaj robimy. Właściwie nic jakiegoś super nowego, bo cały czas kończymy to, co zaczęliśmy, ale to tak, wiecie, jak guma w majtkach, to tak można, wiecie, rozciągać. Tyle, ile metrów tego ogrodzenia jest, to tyle to rozciągamy sobie w czasie. Spółka już jest w komplecie dzisiaj. Zobaczycie,
kto dzisiaj będzie grał rolę w tym oto właśnie filmie, czyli w tej drugiej części, którą można powiedzieć oglądacie, bo dla mnie to jest taka jak gdyby druga część, bo to jest drugi dzień. I co? I w ogóle mnóstwo motyli u nas lata. Pewnie już może pokazałam, a jak nie, to zaraz pokażę. Wszystko zaczyna kwitnąć i dużo motyli tutaj u nas dzisiaj lata. I tych białych, i tych pazi królowej, czyli tych takich, wiecie, pomarańczowych, kolorowych, pomarańczowo-brązowych, nakrapianych. Także z taką ostoją spokoju dzisiaj zobaczcie, co ja w dalszej części filmu dla Was przygotowałam. Ale najpierw tą kawę wypiję do końca. Już mi takie chyba 2 łyki tutaj zostały, także wypijam kawę do końca i idę na tak zwany obchód. Cisza. Słuchajcie, takie moje spostrzeżenie teraz, w tej chwili. Cisza, spokój i taki typowo letni dzień. Dzisiaj mamy w powietrzu. Taki naprawdę, taki dla mnie typowo letni dzień. Cichy, spokojny. 22 stopnie w tej chwili jest. Tak ostatnio rozmawiałam, że te 22 stopnie to jest chyba taka najfajniejsza, najoptymalniejsza temperatura, jeżeli chodzi o takie w miarę dobre samopoczucie. Takie dobre samopoczucie, bo nawet jak w domu ustawiamy sobie ogrzewanie, to ustawiamy na maksymalnie 22. Tak, idę. Tu jeszcze, mama. Tu jeszcze. Jeszcze. Tu jeszcze. Maszynka, maszynka. Idziemy tu burzeczki. Kasi. Dobra. Zostaw fasolki, zostaw. Ajajaj. Mama takie ładne znajdzie dla Aleksa. Proszę. Marzenie. Mama znajdzie takie ładne dla Aleksa. O, i mama też sobie zerwie takie. I zjemy sobie, schrupiemy sobie jabłuszko z rana. Tak. Na drugie śniadanko. Jabłuszka. Już dzisiaj są dobre jabłka, bo w ubiegłym tygodniu były kwaśne. A już są zdecydowanie smaczniejsze. Dobre. Słodko-kwaśne jeszcze. Ale już da się jeść. Bez skwaszonej miny bardziej. Nakidane. Maxi jest tam pod samochodem schowana, bo tam ma cień. Tam jest jej chłodniej. To Kinga. Kinga nie przyjdzie dzisiaj. Nie musi Kinga. Nie, Kinga nie przyjdzie dzisiaj. Ale fajnie! Maybe our lives were not meant to collide from the start. Ale fajnie! Who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows
bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to come over memories of the past and start over. The past can start over. Start over. Stay alive to prevent all the chaos, but happiness can't wait. And maybe it all would come clear if we knew how to act for each other's sake. From time to time it all comes around, but no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all Elegancko. trying to Co tam? Pan kręci dalej rurki? Rurką pan pokręci. A pasuje panu ta rurka, jak nie wiem. Weźmie pani tą rurkę Ale ja do ręki, do ręki. Poproszę. I nie poruszać. Poproszę. To jest łatwa do ruszania akurat. Tak. Ale chciałam powiedzieć, że pan ma tu największy komfort pracy. Bo tam na polu mają trudniej. Dlatego ja nie wychodzę na dwór. Tak, nie, ty masz tutaj najlepiej. Najlepiej. Chłodno jest. Tu jest przyjemnie, jest chłodno. Dobra, Tak. Tutaj jest tak fajnie. Mamy okna w cały czas pouchylane, żeby ładnie przesychało. Widać, jak już te tynki naprawdę powysychały. Widać już nawet i po suficie, że on tutaj ta folia odbija światło u góry. Tak. No i wygląda to tutaj tak ciężko jest chodzić, bo trzeba chodzić pomiędzy tymi rureczkami. Ale o. Ile tu mamy obwodów? Są 3. Tutaj w tym pomieszczeniu są 3 obwody. Tak, a tutaj powiedz, co się dzieje? Tu masz obwód w łazience 1. 1. Przedpokój i pralnia 1. 1. Czy nie? Nie, pojedynczo. Pojedynczo. To pralnia osobno i przedpokój osobno. Aha, czyli każde pomieszczenie ma osobny obwód. Łazienka, Każdy ma osobny. każdy osobny. Łazienka, pralnia, pokój, ten korytarzyk. I to też będzie jeden obwód, czy to będą 2 obwody tutaj? 2 będą tutaj obwody. Osobny, wiadomo, I trzeci wejście. wejście i kotłownia tyle, co rurki po prostu wracają do źródła. Dokładnie. Do źródła. No. I wszystko, co zostanie, a zostanie, zostawiamy na górę. Na później. Szkoda, że Państwo nie zrobiliśmy od razu na górę. A tak wygląda na projekcie cała ta instalacja ogrzewania podłogowego. A nasz orzech laskowy wyjątkowo w
tym roku, zobaczcie, i zdrowe są orzechy i naprawdę jest ich sporo. Idziemy do orzechy. Już idę do ciebie. Na orzechy, na orzechy. La la la. Musisz ją sobie tam wziąć na górę, nie? Gdzie są orzechy? Gdzie są? Może na tym drugim jest więcej. Gdzie są orzechy? Tak, Alek. Chodź zobacz, gdzie są orzechy. Chodź zobacz. Lek orzeszki tutaj, szybko. Szukamy orzeszki. Gdzie są orzeszki? Szubek. Gdzie są orzechy? No szukamy, ale to za orzechy. Nawet nie widać. Ale ładnie rośnie teraz w tym roku. Mówisz, że widziałeś gdzieś, nie? Tutaj jak ci dam ten gałąź niżej, ty ją złapiesz. Dobrze. Dobra. A jest? A są? A jest? Mam tą gałąź, bo jeszcze jest. Ty zerwiesz jej. A ta leszczyna już dojrzewa. Widzicie? Jest w ogóle bardzo dużo orzechów laskowych w tym roku. Idę. Jestem wywoływana jak zwykle. Tak, Kacper, co ja gadam? O nie, dobrze gadam. Kacper wykosił. My jesteśmy mocno od naszej granicy odsunięci tutaj na prawo ze względu na aleję lipową. I wiecie, jak to jest z przepisami. Nigdy nie wiadomo, czy ci gmina potem tego zabierze, nie zabierze, będzie chciała odkupić, bo będzie miała plany na poszerzenie drogi, czy czegoś tam jeszcze. Także oni tutaj sobie działają. Pana Andrzeja narzędzia pracy widzę. Ten ubijak. Wibrator to się nazywa ręczny, wiesz? Do wibrowania betonu, żeby tam się dobrze rozprowadził i rozszedł. Tam na drugim winklu. O, tam. Adrian. Gdzie jest Andrzej? On gdzieś jest tam, tylko jest schylony i go nie widać, tak? Możemy iść tam dalej zobaczyć. A tu nie równo przez to talerzowanie? O, taki widok z tej strony. No ładnie to zrobił. Tak, a 180 stopni za mną. Tylko takie A tu mamy mały odcinek, nie? widoki. No zrobili dobrą robotę, chłopaki. Tak, zrobili bardzo dobrą robotę. No. To fajnie się usiądzie tu przy cieniu. Bo tutaj od tych Drzewa. lip mamy cień przyjemny. Dlatego zawsze byłam ciekawa, jak mocno na naszej działce lipy rzucają cień na tą część. Teraz mamy Niedużo, godzinę, nie? niedużo właśnie się okazuje, latem. Mówimy o lecie, kiedy wiosną i latem jest potrzebne słońce do upraw, Ale tak? zimą to nie ma liszy, nie? Ale zimą słońce do upraw jest niepotrzebne. Słońce jest potrzebne latem do upraw, żeby rośliny rosły. Wiosna, kiedy zaczyna się wszystko dziać i latem, kiedy zaczyna wszystko dojrzewać. Więc ja tak na podstawie tych zdjęć geodezyjnych patrzyłam, jak są robione z lotu ptaka, powiedzmy, zdjęcia na geoportalach. Patrzyłam na cień, jakie rzucają lipy. No to ten cień jest tutaj, na tym winklu. No i tam, gdzie chłopaki są, tam są dwie lipy i one też tamten akurat zakątek zacieniają, nie? Czyli mocno nie rzucają. Mamy lato. Mamy dzisiaj 9 lipca i godzinę 14. Maxi, Medes wszędzie. Za nami Medesio. Cukiereczka, Maksiuńka. Maxi. No,